Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj podzielimy się z Wami wiedzą na temat portalu 11 listopada i podpowiemy, w jaki sposób wykorzystywać wyjątkowe energie tego dnia, co się może dziać, jak się możemy czuć. I będziemy do tego podchodzić w kwestii numerologicznej i spojrzymy również na astrologię. Dokładnie. To co, Sarciu, może zaczniemy od numerologii, co? Jedziemy. Słuchajcie, o 11 w kontekście tego miesiąca mówiłam wiele podczas nagrania dotyczącego numerologicznych energii listopada, które znajdziecie na naszym kanale. Dzisiaj zanurkujemy nieco głębiej w tą energię. Lada moment będziemy w czasie jednego z najsilniejszych portali roku. Sceptycy oczywiście spytają, czy jest to wyjątkowy dzień. Przecież co miesiąc mamy tak zwane urodziny miesiąca. I oczywiście, jeżeli nie chcemy, to ten dzień zawsze może być jak każdy inny, ale możemy go uczynić wyjątkowym. A na pewno wyróżnia się spośród wszystkich portali tego roku, ponieważ przyświeca mu mistrzowska 11. I to jest jedyny taki miesiąc w ciągu roku, w ciągu całego roku, kiedy w portalu, czyli właśnie w takim dniu, kiedy spotykają się dwie takie same energie, występuje liczba mistrzowska. Bo mistrzowskie liczby też mamy 22, 33, 44, no ale takich miesięcy nie uraczymy, nie? Otóż to. Mało tego, jeżeli chodzi o sumę całego dnia, liczb, które się składają na całą datę, również z sumy dostajemy 11. Także zobaczcie, jak potężna jest energia tego dnia. 11 listopada 2023 to jest 11 w dniu, 11 w miesiącu, 11 z całości. Naprawdę, dla mnie jako numerologa to zjawisko jest wyjątkowe. Następne takie będziemy mieć dopiero za 9 lat, także ta energia ma ogromny potencjał. Wielu numerologów uważa, że dzień 11 listopada, w którym spotykają się ze sobą te dwie energie jedenastki, jest najsilniejszym portalem w roku. My do takich portali zaliczamy także nasze urodziny, Sarciu, czyli 8 sierpnia. Tak. Tym, że ten portal 8 sierpnia jest bardzo mocno osadzony w manifestacji i w planie fizycznym. Natomiast 11 to jest wyjątkowy portal, ponieważ 11 dotyczy tej sfery duchowej, nie fizycznej. To między innymi liczba, która jest związana z boskością i z duchowymi przebudzeniami. Ta liczba, 11, reprezentuje całkowite zintegrowanie z wyższą jaźnią. Więc tego dnia, kiedy spotykają się dwie jedenastki, jeszcze 11 z całości, granica pomiędzy światem fizycznym a duchowym jest bardzo, bardzo cienka. Wręcz można powiedzieć, że zostaje otwarta, bo też zobaczcie na samą 11. Wielu symbolistów uważa, że 11 wygląda jak portal, gdzie każda z jedynek tworzy Taki filar, nie? Taki też tak, poniekąd. tak, takie dwa filary, dwa pilastry, Tak. a pomiędzy nimi znajduje się brama. I to w ogóle bardzo dobrze koresponduje z kartą tarota, jeżeli się interesujecie tarotem, z kartą kapłanki, czy też arcykapłanki lub papieżycy, drugą kartą z wielkich arkanów tarota, która przedstawia kobietę siedzącą pomiędzy dwoma kolumnami, gdzie właśnie każda z tych kolumn symbolizuje to, co boskie i to, co ziemskie i ludzkie. Więc ona łączy alchemię z nauką, i co jest bardzo takiego pięknego, jak mówimy właśnie o tej karcie, ona patrzy sercem i słucha intuicji. I to jest właśnie ta 11, można powiedzieć, że bardzo dobrze ta karta oddaje energię 11. Więc 11 tworzy bramę do źródła mocy, do wizji, do geniuszu, do intuicji, tak jak wspomniałam, do wyższej świadomości, do tego w ogóle, co boskie. I taką bramę, przez którą energia przepływa swobodnie z jednego wymiaru do drugiego. A więc 11 to taki dzień, w którym pora wprowadzić harmonię pomiędzy światem fizycznym a światem duchowym. Być może zapominamy w tej codziennej gonitwie za pracą, za pieniądzem, za zasobami o tej naszej duchowej stronie. I to jest właśnie taki czas na decyzję. Jak możemy bardziej wprowadzić harmonię w swoje życie? Harmonię właśnie pomiędzy tym, co duchowe, tym, co niewidzialne, a tym, co namacalne, co fizyczne. Ten wpływ energii, w cudzysłowie, nie z tego świata powoduje, że ten portal może być dla nas bardzo transformujący. Tak naprawdę to jest moment przejścia do czegoś nowego, moment stworzenia nowej tożsamości. Dlatego warto zastanowić się tego dnia, jaką chcę mieć tożsamość, kim chcę być. Na pewno mamy jakieś marzenia, każdy z nas, tak, jakieś plany w stosunku do siebie, jakieś wyobrażenie swojego idealnego ja. I to jest właśnie dzień, żeby zrobić ten krok do swojej nowej tożsamości. Tego dnia warto włączyć uważność, czy decyzje, które podejmujemy, wybory, których dokonujemy, tworzą tożsamość, z którą jesteśmy w pełni w zgodzie.
Bo może być tak, że nie. Może być tak, że dokonujemy... Robimy coś wbrew sobie, nie? Robimy coś wbrew sobie, czujemy, że to nie do końca jest to, co z nami rezonuje, ale musimy to robić, bo... I tutaj pada mnóstwo argumentów na ten temat. Dlaczego? I jeżeli nie, to co chcielibyśmy zmienić? I oczywiście nie zaprzestańmy tylko na tym, że my wiemy już, co chcemy zmienić, ale zastanówmy się, w jaki sposób możemy te zmiany wdrożyć do swojego życia. Zaplanujmy to po prostu, nadajmy temu jakby ruch już tej transformacji. 11.11 to jest portal duchowego wzrostu i duchowej transformacji, oświecenia. 11 to jest także duchowy nauczyciel, dlatego to jest też czas na zastanowienie się, czego chcę się jeszcze nauczyć. Czego chcę się jeszcze nauczyć w życiu i w ogóle kto jest moim nauczycielem, kto jest taką osobą, kto jest autorytetem, kto jest moim mentorem, który może poprowadzić mnie w tej podróży duchowego rozwoju. Czy mam taką osobę? Czy powinienem taką osobę znaleźć? Być może jest to moment na posłuchanie różnych podcastów, pooglądanie różnych filmików, być może bardziej wgłębienie się w Moon Sister i to, co my mówimy. W jakim kierunku chcemy się rozwijać? To jest moment, żebyśmy właśnie zatrzymali się w tym pędzie życia i posłuchali troszeczkę tego, co się dzieje w naszym wnętrzu. 11 listopada to jest też bardzo dobry moment na zintegrowanie się ze źródłem. Przez cały listopad możemy czuć taki łatwiejszy dostęp do wyższych wibracji i boskich wibracji. Ja już o tym wspominałam w poprzednim nagraniu, ale tego dnia ta energia jest o wiele potężniejsza. Bez względu na to, co lubimy robić, czy lubimy medytować, ćwiczyć jogę, mantry, spędzać czas na łonie natury, pracować z dziennikiem, praktykować wdzięczność. Każde takie narzędzie rozwoju duchowego może w tym dniu obudzić naszą świadomość i przenieść ją po prostu na wyższy poziom, na zupełnie inny level. Także zachowajmy tą przestrzeń na to, żeby właśnie popraktykować troszeczkę te narzędzia rozwoju duchowego. 11 listopada, słuchajcie, to też jest taki dzień, który otwiera przed nami drzwi do nowego poziomu świadomości. 11 składa się z 2 jedynek, a 1 w numerologii to liczba odpowiedzialna za nowe początki, za nowe porządki też, więc tego dnia możemy się wzmocnić dzięki połączeniu z duszą. Pamiętajmy, że 11 to też 2, właśnie 11 to jest dusza, naszą stroną ukrytą, bardziej tajemniczą. I to jest w ogóle dobry czas na inicjowanie nowych pomysłów, no bo 1 też za to odpowiada. Jeżeli coś Cię zainspirowało w ostatnim momencie, to warto wykorzystać ten dzień do nadania swojemu pomysłowi fizycznego kształtu, do puszczenia tego w ruch. To jest doskonały dzień na robienie mapy marzeń, a jeżeli chcecie wiedzieć, jak je zrobić, to dostępny jest nasz guidebook, o którym jeszcze będę mówiła za chwilkę, który zawiera opis wielu rytuałów na ten dzień i tam znajdziecie podpowiedź, w jaki sposób zrobić mapę marzeń. Naprawdę nie ma chyba lepszego dnia w ciągu roku, niż robienie właśnie mapy marzeń. 8 jeszcze, Dorka. I 8, szczególnie oczywiście, jeżeli te nasze marzenia dotyczą bardziej sfery fizycznej. Materialnej. Ale niektórzy też robią w nowym roku mapę marzeń, ponieważ gdzieś tam dla nich symbolicznie jest to rozpoczęcie nowego cyklu, tak? Według kalendarza. Tak jest. To są właśnie, jest kilka tak naprawdę takich dni w roku, kiedy warto to zrobić, ale jeżeli jeszcze nie robiliście tej mapy nigdy, to warto właśnie po prostu poświęcić sobie czas na tą mapę właśnie tego dnia. Zapalić sobie jakąś fajną świeczkę, kadzidło i zrobić tą mapę bo tego dnia jakby możemy mieć takie poczucie, że wszechświat słyszy to, czego pragniemy, tak? Mamy tą granicę właśnie między boskością a tym światem fizycznym taką cienką i to jakby trafia tam, gdzie trafić powinno. Ale wracając jeszcze, słuchajcie, do energii tego dnia, ten czas ogromnie sprzyja pracy z intuicją, bo będziemy tacy bardziej połączeni z duszą, chętniej będziemy chcieli żyć w zgodzie ze swoją prawdziwą nauką, prawdziwą wiedzą, którą mamy w sobie. Dlatego możemy spodziewać się tego dnia przekazów, proroczych snów, takich boskich downloadów w postaci jasnoczucia, jasnowidzenia, jasnosłyszenia, jakiejś formy jasnoodczuwania właśnie, albo symbolicznych znaków, które wysyła nam wszechświat. Warto wspomnieć w tym miejscu o naszych warsztatach synchroniczności, gdzie rozmawiamy sobie, jak takie znaki interpretować. Przyglądamy się tego dnia również snom, bo mogą zawierać ważne informacje. Także kiedy obudzimy się rano, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to sobie spisać to wszystko, co pamiętamy, bo akurat to, co pamiętamy, to jest ważne, to jest to, co powinniśmy interpretować, jeżeli chodzi o sny. Warto ten dzień wykorzystać również do wsłuchania się w swoje ja, do wsłuchania się w swoje wnętrze, a jeżeli macie problem z połączeniem się ze swoją intuicją, a wiemy tutaj z Sarą, że wiele osób tak naprawdę ma, że wiele osób nie słyszy tego głosu intuicji, jeżeli chcecie usłyszeć głos duszy lub poczuć wsparcie swoich przewodników duchowych,
to jest to bardzo dobry dzień, by w taki symboliczny sposób, rytualny, poruszyć tą energią w swoim życiu i wyrazić jakąś intencję. Na przykład intencję chęci usłyszenia tego głosu albo poznania odpowiedzi na jakieś nurtujące pytanie. Także możecie to zrobić przed snem, puścić taką intencję i wtedy jakby szukać tych odpowiedzi w śnie, a możecie na przykład w ciągu dnia puścić z rana i obserwować przez uważność, co się dzieje w ciągu dnia. To jest też bardzo dobry czas na odpuszczanie, więc warto zastanowić się, kto w naszym otoczeniu potrzebuje wybaczenia, co potrzebuje odpuszczenia, co powinniśmy puścić wolno. Pamiętajmy, że wybaczanie czy też odpuszczanie nie jest dla nikogo innego, tylko dla nas, tak? Po to byśmy mogli ruszyć do przodu i pozbyli się dużego ciężaru energetycznego i emocjonalnego. Także jeżeli już wiecie, że jest coś takiego w waszym życiu albo taka sytuacja, kto potrzebuje odpuszczenia, potrzebuje wybaczenia, to ja was serdecznie zachęcam do praktykowania rytuałów odpuszczania. Możecie poprowadzić taki rytuał zgodnie ze swoją intuicją, a jeśli nie wiecie, jak to zrobić, to pamiętajcie, że Moonsister to nie tylko wiedza, ale też sklep, w którym znajdziecie gotowe rytuały. Między innymi właśnie rytuał Love and Forgiveness, który jest na odpuszczanie i do którego jest dołączona instrukcja, który pomoże też przeprocesować odpuszczanie krok po kroku. Wielu numerologów, słuchajcie, uważa, że 11.11 sprzyja szybkiej manifestacji. To jest właśnie to, o czym też Sarcia będzie, myślę, mówić, jeżeli chodzi o astrologię. Dlatego tego dnia wysyłamy intencje w świat. Robimy rytuały przyciągające, wizualizujemy, piszemy w dzienniku, tworzymy mapy marzeń. Tak jak portal 8 sierpnia jest bardziej o manifestacji na planie fizycznym, tak ten portal jest bardziej o manifestacji na poziomie naszego ducha, w energiach subtelnych. 11.11 jest bardziej o tym, czego nie widać okiem. Nie bez kozery tego dnia odbywa się warsztat Podróż Duszy, prawda, Sarciu? Niby to był przypadek, ale jakoś tak się zdarzyło, że... Ale nie, my żeśmy od samego początku gdzieś tam tak miały z tyłu głowy, że może 11.11, bo to była cudowna data. Mhm. Tak jest, tak jest. Jeszcze mówiąc o takich sprawach przyziemnych, jeżeli chodzi o 11.11, to tego dnia możemy być bardziej wrażliwi na bodźce i sygnały z zewnątrz. I to ma swoją dobrą i złą stronę, bo z jednej strony jesteśmy bardziej otwarci na subtelne sygnały, przez co też bardziej czujemy inny świat, słyszymy intuicję, a z drugiej strony jesteśmy też bardziej wrażliwi emocjonalnie i wrażliwi na bodźce. Stąd też osoby na przykład wysoko wrażliwe tego dnia nie powinny katować się jakimś wychodzeniem w przestrzenie, gdzie tych bodźców jest dużo, na przykład do galerii handlowych, do kina, na koncert, a raczej tego dnia powinniśmy wybrać przestrzeń służącą wyciszeniu. Ale też karmienie się, nie? Takimi informacjami ściągającymi w dół. Nie? Tak, zdecydowanie to jest czas na taki detoks od mediów, od trudnych wiadomości, od przeglądania. Nie wchodzenie w tę energię. Tak jest. Po prostu starajmy się tutaj dbać o takie energetyczne BHP. I bez względu na to, jaką macie wrażliwość na bodźce, bo są osoby, które jakby nie mają z tym problemu i wydaje im się, bo podświadomość oczywiście co innego czyta, że nie wpływa to w żaden sposób na nich, to warto tego dnia zarezerwować sobie czas właśnie na taką samotnie sprzyjającą medytacji. I to nie musi być medytacja w ciszy, na siedząco, jeżeli tego nie lubimy. Może być to medytacja aktywna. Chodzi o to, byśmy w tym codziennym pędzie odnaleźli taki moment na zatrzymanie się, na bycie tutaj i teraz, w uważności, na introspekcję. Ten dzień jest po prostu po to, żebyśmy przypomnieli sobie, że jesteśmy istotą duchową, która przeżywa ludzkie wcielenie, a nie odwrotnie. I ten dzień jest też po to, byśmy pamiętali, że w każdym z nas jest coś takiego jak boska cząstka, więc pamiętajmy o tym, że jesteśmy tą świetlistą istotą i przynosimy tutaj na ziemię też światło. My co roku wypuszczamy taki niewielki guidebook na ten dzień dla osób, które potrzebują wsparcia, które po prostu raczkują dopiero w temacie rozwoju duchowego, gdzie opisujemy różne mniej i bardziej skomplikowane praktyki, bo tam nie tylko są rytuały. Czasochłonne, tak, praktyki, między innymi wspomnianą mapę marzeń. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego wsparcia, to i ma chęć skorzystać z naszych podpowiedzi, to my mamy dla naszych widzów specjalną zniżkę. Szczegóły zostawię Wam pod nagraniem. Natomiast pamiętajcie, że słuchajcie intuicji tego dnia, czego Wy potrzebujecie i róbcie to, co Wam podpowiada Wasza dusza. A jak, Sarciu, powiedz mi, to się wszystko ma, o czym mówiłam, do astrologii? Czy widzisz tutaj jakieś... Tak, ja widzę tutaj ogromne konotacje, zresztą astrologia i numerologia idą bardzo często ręka w rękę. Na niektórych obszarach się pogłębiając. Trzeba pamiętać, że my od 23 października jesteśmy w sezonie Skorpiona, który bardzo mocno rezonuje z energią 11.
Skorpion patronuje wszystkiemu, co tajemnicze, co intensywne, co ukryte, co schowane, co transformujące, tak jak właśnie o tej transformacji często wspominałaś w przypadku numerologii. To nie są tylko tajemnice na zasadzie nie wiem, mój mąż nie jest ojcem mojego dziecka, nie powiem mu, tylko to są też tajemnice, które skrywamy w sobie, tak? To jest też dobry czas na pracę ze swoją podświadomością, duchowością, na pracę z tym, co niedostrzeżone, czyli na przyjrzenie się temu, czego nie chcieliśmy do tej pory widzieć, czemu nie chcemy się przyglądać. Uwolnienie lęków, uwolnienie ograniczeń w przekonaniach, które stoją tak naprawdę nam na drodze do sukcesu, do manifestacji życia, którego chcemy, którego pragniemy. Dokopywanie się do zakamarków naszej osobowości może być teraz bardzo owocne, bo jakby możemy powiedzieć, że można to zrobić o każdej porze dnia i nocy, bez względu na to, jaki sezon mamy w astrologii. Ale tak jak mówisz, są to wyjątkowe energie transformujące, które wspierają nas na drodze do tych praktyk. W ogóle Skorpion patronuje śmierci, odrodzeniu. Jest władcą 8 domu, który właśnie mówi o tym samym. 8 dom to jest dom kryzysów, czyli my musimy spotkać się z czymś, co stoi nam na drodze, z czymś, co nam przeszkadza, z czymś, co ściąga nas w dół, żeby to oczyścić. Dlatego też według astrologii możemy powiedzieć, że to jest dobry czas na to, żeby robić wszelkiego rodzaju rytuały oczyszczające, uwalniające praktyki, czyli to jest to wybaczanie, o którym wspomniałaś. Na to zwróciłam bardzo uwagę, ponieważ ja też jestem teraz w procesie, gdzie spotkałam się z taką sytuacją, która do mnie wróciła. I w ogóle ten sezon Skorpiona jest bardzo, bardzo mocno przez nas odczuwany, ponieważ jeszcze chwilę temu miałyśmy zaćmienie na linii właśnie Skorpion-Byk. Mamy dużo planet w Skorpionie, czyli mamy Słońce w Skorpionie, mamy Marsa w Skorpionie, Merkurego obecnie, natomiast na dzień 11 Księżyc wskoczy nam do Skorpiona. I tutaj widać, że jest bardzo duża kumulacja tej energii skorpionicznej i tak jak powiedziałeś, też nie bez kozery. Mamy nasze warsztaty Podróż Duszy, druga część, ponieważ te warsztaty mogą być bardzo dla naszych uczestników bardzo odkrywcze, wyjątkowo odkrywcze ze względu na energetykę właśnie tej daty. Skorpion jest też bardzo przenikliwym i bardzo intuicyjnym znakiem, więc ma bardzo łatwy dostęp do tego, co nienamacalne, do tego, co niewytłumaczalne. Zresztą 8 dom mówi o okultyzmie, o ezoteryce, o tym, co jest głęboko schowane, czyli to nie jest coś, co jest na pierwszy rzut oka dla nas dostępne, więc to jest też bardzo dobry czas na to, aby uczyć się słuchać swojego wewnętrznego głosu i z nim pracować. Skorpiony mają doskonałą intuicję na zasadzie nie tylko jakby wiedzą, jak się poruszać, co zrobić, jakie decyzje podejmować, ale też potrafią wyczuć potrzeby drugiego człowieka, czasami bardziej niż on, tak? Jeżeli jeszcze chodzi o astrologię, jeżeli chodzi o Skorpiona, to mamy koniunkcję Marsa ze Słońcem. Mars włada Skorpionem, między innymi jest jego drugim władcą, ponieważ Skorpion ma 2 władców, Plutona, czyli nowego władcę i starego, czyli właśnie Marsa. I on bardzo dobrze się czuje w tym znaku. I jeżeli umiejętnie przejawiamy jego energię, jest to energia przejawiana w świetle, tak? Czyli każdy aspekt Marsa tak naprawdę wiąże się ze zwiększonym przepływem energetycznym. Mars daje siłę, szybkość, zdecydowanie, odwagę, ambicje. I tak jak powiedziałaś, że jest to dobry czas na to, żeby postanowić coś nowego albo przeprocesować coś nowego. No i Mars ze Słońcem daje nam dokładnie to samo. To jest dobry czas na nowe jakieś postanowienia. Nawet jeżeli 11 nic fizycznie nie wprowadzimy w przestrzeń, to możemy podjąć jakieś wewnętrzne decyzje, szukać jakichś rozwiązań, do których nie miałyśmy wcześniej dostępu, właśnie poprzez naszą intuicję albo poprzez praktyki duchowe. Czyli poświęcamy ten moment na to, żeby przyjrzeć się sobie i temu, czego my pragniemy i szukamy rozwiązań, które w tym momencie do nas mogą naprawdę w sposób taki bardzo, tak jak powiedziałaś, szybki i taki, wiesz, olśnienie, nie? Taki download, nie? Przyjść.
Słońce też reprezentuje twórczą stronę każdego człowieka, dlatego że Słońce włada lwem, a lew jest znakiem bardzo kreatywnym, właśnie bardzo twórczym. Dlatego w tych dniach możemy znaleźć jakieś spektakularne, jakieś swoje powołania na zasadzie coś, co mnie cieszy, jakieś hobby, możemy poczuć jakieś projekty, które chcemy realizować, wejść na jakąś nową ścieżkę. Lew temu wszystkiemu patronuje, a co za tym idzie Słońce, tak? Więc jeżeli pracujemy w obszarze artystycznym, możemy w tym czasie szczególnie produktywne być. Mhm. I tak naprawdę to wszystko, jeżeli jeszcze chodzi o astrologię, to słuchajcie, tego dnia, tak jak wspomniałam na samym początku, Księżyc będzie wchodził do Skorpiona. Wcześniej jest w Wadze, czyli waga jest symbolem balansu i harmonii, szukania tego takiego złotego środka w naszym życiu. Mhm. I Księżyc jest jeszcze w koniunkcji z węzłem południowym, Ketu, który jest węzłem duchowym. Możemy być pasywnym, natomiast przez to, że jest pasywny, to on jakby jest taką anteną, gdzie ściąga informacje. Te informacje same przychodzą. Później Księżyc przechodzi do Skorpiona, jest Mars, więc jakby działamy aktywnie. To może nam pokazywać, że jakby energia męska i żeńska muszą iść ramię w ramię, tak? Czyli my wsłuchujemy się w siebie, ale bez tej aktywności, bez tego działania nic nie ma. I to chyba też jedynki o tym mówią, nie? Że tak, jedynka jako energia męska, ale pamiętajmy też, że 11 to jest dwójka, czyli dwójka, energia no właśnie. Tutaj jest właśnie 2 jedynki, to jest znowu balans pomiędzy jednym a drugim, także to się świetnie wpisuje właśnie w energetykę 11. No, także jak zwykle jakby te energie astrologii i numerologii bardzo się tutaj wspierają, one troszeczkę z innej strony przyglądają się tak naprawdę temu samemu aspektowi. Tak jest. No i tyle. Tyle. Mamy nadzieję, że ten materiał był dla Was fajny i przydatny. Jeżeli uznacie, że niesie on wartość, to zostawcie nam suba, ponieważ jest to dmuchanie w nasze żagle, żeby tych materiałów było więcej, żeby były lepsze, bardziej dla Was wartościowe. No i kliknijcie dzwoneczek, bo wtedy będziecie na bieżąco z nami. Tak jest. Do zobaczenia. Pa!